Cześć, siemano. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o miejscówkach do profitowania solo magiem. Niestety akurat rozmawialiśmy o miejscówkach na raczej wyższy poziom, tak 450 plus minimum. No bo były Falcony, były Bashmu. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o miejscu, które jest przeznaczone dla nieco niższych leveli. Możecie tutaj przyjść już od 250 poziomu, ponieważ od takiego jest tutaj bramka levelowa. A mowa tutaj o karniworach. Oczywiście na wyższych poziomach również możecie tutaj przyjść i ten wasz profit będzie po prostu wyższy. No niestety exp szałowy tutaj nie będzie, ale wciąż nie będzie zły. Dobrze. Więc przychodząc na karniwory w Port Hope na 253 levelu, z tego co pamiętam, to ja byłem w stanie zrobić profit między jakieś 400 a 500 parę K w godzinę. Jak zobaczycie tutaj na przebitkach, idąc teraz na 700 poziomie, udało mi się wykręcić prawie 900k, przy czym no wynik 900k było w godzinę i 3 minuty, no ale zapomniałem zrzucić lota z poprzedniego huntu. W międzyczasie musiałem skoczyć do depo, żeby zrzucić lota, bo zabrakło mi kapa, więc powiedzmy, że ta godzina 3 to była faktycznie godzina. Jednak to był taki mój najlepszy wynik tutaj. Później kilka razy jeszcze się wybrałem na te karniwory, żeby sprawdzić ile wykręcę. No i zawsze było to minimum tam 700 parę K, średnio jakieś około 800 K zawsze w godzinę tutaj udawało się wykręcić, w zależności od tego jak często wypadały blue roby, bo no one dość mocno tutaj podkręcają profit, a zdarzyło się też tak, że w godzinę wypadły mi tylko 2, więc to był dość kiepski hunt. Dobrze, no i oczywiście dlatego wspomniałem wcześniej, że na 250-300 levelu to jakieś 400-500k można wykręcić, bo za chwilę ktoś mi zarzuci, że poszedłem 700 druidem na karniwory, zrobiłem 900k i próbuję teraz wmówić ludziom, że taki profit tam jest. No oczywiście nie i wystarczy mieć poziom inteligencji troszeczkę wyższy od ameby, żeby się domyślić, że na niższym poziomie zrobimy mniejszy profit, zrobimy mniejszy exp, no i przede wszystkim nie będziecie na 300 magu biegać tak jak ja, że stawałem sobie 8 w boksie i biłem sobie stojąc te karniwory, tylko oczywiście będziecie musieli z nimi biegać, no ale myślę, że takie rzeczy są dosyć obvious i nie muszę tego za każdym razem tłumaczyć. Aczkolwiek zawsze znajdzie się ktoś, kto to wyciągnie. I przejdźmy sobie teraz może do tego, jak się przygotować na karniwory. Generalnie, jeśli chodzi o profitowanie, najlepsze tutaj są poziomy -1 i -2. Zwłaszcza poziom -2, tutaj robimy największy profit. No jak zobaczycie, no mi po prostu nie wyrabiał resp, dlatego ja biegałem również -3. Oczywiście gdyby mi tylko resp wyrabiał, biegałbym tylko 2 pierwsze poziomy, no i wy na niższym poziomie na pewno też będziecie biegać tylko te -1 i -2, no bo takim 300 magiem na -3 prawdopodobnie się wyłożycie, no tamte manasingi biją dosyć mocno, łatwo się tam strapować, no i no nie polecam takim poniżej 400 levela, raczej nie polecam schodzić na -3. Co więcej, zarówno lumbering jak i spajki karniwory bardzo dobrze obrywają z ognia, więc też MS tutaj będzie miał dobrze z jego Fire Wave'em. Są one bardzo wrażliwe, dlatego oczywiście biegamy z GFB, natomiast właśnie manasing karniwory na -3 są wrażliwe na lód, a nie na ogień. No i też tutaj trochę to komplikuje nam życie. No ale niemniej oczywiście bierzecie sobie GFB-ki i na takim 300-400 magu spokojnie -1 i -2 wystarczą wam, żeby sobie fajnie pobiegać i poprofitować. Jeśli chodzi o EQ, ubieramy się oczywiście tutaj na odporności od ziemi. Przede wszystkim, no bo jeśli wy będziecie biegać z tymi potworami,
no to też nie będziecie tak mocno obrywać z fizyka, jak ja obrywałem. No ja stawałem boksy, więc dostawałem bardzo dużo z fizyka, no ale niemniej ubierając się od ziemi też łatwo się ubrać w miarę od obrażeń fizycznych. Oczywiście zakładamy sobie tutaj Dreamwalker bootsy, które dają nam odporność na ziemię plus Magic Level. Na legi, Gil legi są mega spoko, co prawda dają tylko jeden Magic Level, no ale zawsze to darmowa odporność od ziemi, więc nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o zbroję, no to oczywiście Druid tu jest w lepszej sytuacji, ponieważ ma dostępnego Berskina, w którego może sobie jeszcze wrzucić imbu na Life Leecha, ale MS-em myślę, że spokojnie możecie sobie wziąć tutaj Earth Ferrimenta i po prostu nie wrzucicie w niego imbu na Life Leecha, aczkolwiek też nie jest ono tak bardzo potrzebne, te potwory nie biją tak mocno, żeby ten imbu na Life Leecha był potrzebny, zwłaszcza w momencie, kiedy będziecie biegać z potworami, a nie z nimi stawać. Jeśli chodzi o spellbooka, no to Shoulder Plate będzie najlepszą opcją, jako że z jednej strony dostajecie odporność na obrażenia fizyczne, z drugiej strony dostajecie odporność na ziemię, a do tego jeszcze 3 Magic Levele, więc raczej bym tutaj nie szukał jakichś innych zamienników, to będzie najlepsza opcja. Oczywiście jeśli nie macie Shoulder Plate'a, no to zakładacie to, co macie. Co do hełmu, no to ja biegałem z Gnome Helmetem ze względu na odporność na obrażenia fizyczne. Lepszą opcją będzie Eldritch Helmet, który wyszedł w ostatnim update'cie, który daje wam odporność od ziemi, natomiast wiem, że jest on mało dostępny, więc raczej bym go tu nie brał pod uwagę. Oczywiście możecie sobie tutaj Gil Kappa użyć, który da wam Magic Level i odporność na ziemię. Po prostu nie włożycie imbu, no ale lepsze to niż nic. Jeśli nie macie gnoma, no to nie wiem, Circlet też możecie założyć. Możecie założyć tego Jala Maska nawet z imbu na manę i też będzie w porządku. Byleby to, bo myślę, że imbu jest tutaj najbardziej istotną, na manę będzie najbardziej istotną kwestią dla was, żeby robić jak największy profit, żeby po prostu nie musieć przede wszystkim zabierać dużo mana potionów ze sobą na respa, bo są po prostu ciężkie, a kappa będzie tutaj wam, zwłaszcza na tych niższych poziomach, na pewno brakować, no bo lot tutaj też jest również dosyć ciężki. Jeśli chodzi o różdżkę, no to oczywiście na Druidzie Cobra Rod będzie najlepszą opcją, zresztą jak zawsze. Natomiast na MS-ie pewnie Lion Wand będzie tutaj najbardziej w porządku ze względu na tego wbudowanego Life Leecha. Jest to zamiennik Cobra Roda dla MS-a, więc to jest chyba najfajniejsza opcja. No jeśli nie mamy, no to bierzemy to, co mamy standardowo oczywiście. No i zostaje nam tak naprawdę amulet. No to tutaj najlepszą opcją będzie Teurgic, ze względu na to, że dostajemy Magic Levele, dostajemy odporność na fizykę i odporność na ziemię, więc jest to najlepsza opcja. Jeśli nie mamy, no to tak jak w poprzednich przypadkach zakładamy to, co mamy, na przykład Foxtaila, też będzie w porządku, zielona plazma będzie w porządku, aczkolwiek kiedy idziemy profitować, ja nie polecam zakładania plazm ze względu na to, że generujemy sobie dodatkowego waste'a, aczkolwiek o ile zielone plazmy mniej więcej na markecie chodzą w cenie, takie jak UNPCK, jeśli będziemy pamiętać o tym, aby je zdejmować przed końcem, żeby je później sprzedać UNPCK, no to jak najbardziej możemy ich używać, tak samo jak w przypadku Ringa. No ja nie używałem, no bo po prostu nie miałem takiej potrzeby, bo mógłbym założyć jedynie Prismatica, no ale wygenerowałoby mi to dodatkowy waste, a go nie potrzebowałem już więcej odporności na obrażenia fizyczne. To, co miałem na moim levelu, mi wystarczało. Natomiast na niższym levelu możecie się nim wspomóc, aczkolwiek tak jak mówię, o ile biegacie z potworami, to te obrażenia fizyczne nie będą wam tak bardzo straszne. Jeśli chodzi o zielone plazmy, no to oczywiście jeśli są w cenie podobnej do ceny NPC-kowej, no to i będziecie pamiętać, aby je zdejmować, jak najbardziej możecie ich użyć. W przeciwnym wypadku nie polecam, z tego samego względu co plazma amulety, że po prostu wygeneruje wam to dodatkowego waste'a, który będzie niewspółmierny z tym, ile wam ta plazma dodatkowo da obrażeń.
Więc jeśli gdzieś przychodzimy na profit, to raczej nie zalecam korzystania z plazm tak długo, jeśli exp na danej miejscówce nie jest adekwatny do waste'a, który dodatkowo nam te plazmy wygenerują. No i jeśli chodzi o trinket, niestety tutaj nie mamy za bardzo wyboru. Przynajmniej ja nie kojarzę żadnego trinketu, który dawałby nam odporność od obrażeń fizycznych lub od ziemi, dlatego tutaj wam nic takiego nie polecę. Co założycie, nie ma większego znaczenia. No i jeśli chodzi o EQ, to jest wszystko. Tak naprawdę. Oczywiście zawsze warto zabrać też mastermindy, żeby sobie zboostować ten magic level jeszcze, bo to jest w miarę tanio dostajemy dodatkowe magic levele. Dalej porozmawiajmy sobie o tym, jakie możemy sobie tutaj założyć czarmy. Oczywiście nie korzystamy tutaj z wunda, ponieważ karniwory odbijają obrażenia fizyczne. Natomiast możemy sobie tutaj założyć oczywiście Enflame'a, jeśli ktoś ma, możemy założyć Curse'a, możemy założyć Freeza. Będą w porządku. Poison też będzie ok, aczkolwiek mogą mieć jakieś tam niedużą odporność na obrażenia od ziemi. Aczkolwiek no to jest alternatywa taka, jeśli nie mamy po prostu innych charmów, no to zakładamy to, co mamy tak naprawdę. Jeśli ktoś ma low blow też będzie mega spoko, karniwory mają relatywnie mało HP, więc z low blowem będą padać wam jeszcze szybciej, także jak ktoś ma, jak najbardziej sobie może tutaj tego charma użyć. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie się do huntu. Tutaj jeszcze raz, odporność na ziemię, odporność na fizyka, natomiast obrażenia zadajemy z ognia i z lodu głównie. Oczywiście energia też będzie wchodzić ziemia, więc te rachury też będą tutaj siadać. To nie jest tak, że nie. Jednak po prostu będą mniej efektywne niż ogień i lód po prostu. No i podsumowując, ja myślę, że na 253 poziomie spokojnie tutaj możecie przejść. Ja tutaj hunciłem, mając właśnie taki level. Profit, z tego co pamiętam, to właśnie było między 400 a 500, nawet między 400 a 600k. Z tym, że w międzyczasie karniwory też były nerfione. Nie pamiętam, czy ja hunciłem przed nerfami, czy po nerfach, więc nie chcę was tutaj też wprowadzić w błąd. Na dzień dzisiejszy, na moim poziomie udało mi się zarobić za każdym razem ponad 700k profitu. Najwięcej zrobiłem około 900k profitu w ciągu godziny. No natomiast, tak jak mówię, nie nastawiajcie się, że przychodząc tutaj 350 czy 300 magiem zrobicie 900k profitu czy 800 w godzinę, no bo tak po prostu nie będzie, no chyba, że będziecie mieć bardzo dużo szczęścia. Na karniworach warto, jeśli traficie Pereja na lota, warto go sobie odpalić. Leci tu dość sporo tych kosztowności i ogólnie lot, który tutaj leci relatywnie często, leci dużo też pieniążków, dlatego Perej będzie w miarę często kastował i w miarę sporo podbije wam tego profitu, więc jak najbardziej warto go odpalać, jeśli tylko macie. Natomiast oczywiście przy obecnej cenie Tibia Coinów losować specjalnie za kartki się po prostu nie opłaca, więc polecam tylko w momencie, gdy trafi wam się po prostu z daily rolla ten perik, to wtedy go sobie odpalamy. Dobrze, i na dzisiaj w dzisiejszym filmie to wszystko. Oczywiście podzielcie się w komentarzach tym, ile wy profitu i na jakim levelu zrobiliście w godzinę, żebyśmy tak jak na innych miejscówkach byli w stanie sobie zrobić jakieś statystyki w miarę jak to wygląda. Oczywiście jeśli film wam pomógł, no to pamiętajcie, by zostawić łapę w górę. No i jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować kanał, aby być zawsze na bieżąco. A na dzisiaj ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!